Nie każda trudna gra wygląda na trudną. Są takie, które sprawiają wrażenie kompletnie niewinnych. Patrzysz na nie i myślisz, przecież to będzie łatwizna. Godzinę później szukasz poradników, oglądasz filmiki i zastanawiasz się, gdzie popełniłeś błąd. Dzisiaj pokażę Ci 10 gier, które uwielbiają dawać graczom fałszywe poczucie pewności siebie. Into the Breach. Patrzysz na tę grę i myślisz, plansza, kilka robotów, no co może być trudnego? Na początku wszystko wygląda banalnie. Masz małą drużynę mechów i bronisz miast przed gigantycznymi potworami. Każda tura trwa dosłownie chwilę. Przeciwnicy od razu pokazują, co zrobią jako następni, więc myślisz, super, przecież wiem, co się zaraz wydarzy. I właśnie wtedy gra zaczyna się ogrywać. Nagle okazuje się, że nie wystarczy pokonać przeciwnika. Możesz go odepchnąć tak, żeby sam uderzył innego wroga. Albo przesunąć go o jedno pole i sprawić, że zamiast zniszczyć budynek, trafi własnego sojusznika. Czasami najlepszym ruchem jest w ogóle nikogo nie atakować. Gra cały czas zmusza cię do myślenia kilka tur do przodu i po każdej porażce dochodzisz do jednego wniosku. To nie gra jest trudna, tylko ja źle na nią patrzyłem. To trochę jak szachy połączone z walką gigantycznych robotów. Jedna kampania trwa około 5 godzin, ale każda kolejna wygląda zupełnie inaczej. A co do plusów, genialnie zaprojektowane walki, ogromna satysfakcja z dobrych decyzji, no i świetna regrywalność. A minusy, wysoki próg wejścia, potrafi bezlitośnie karać błędy i prosta grafika może zniechęcić. Jeśli lubisz gry, które nagradzają planowanie, szybko przepadniesz. A jeśli liczysz, że wygrasz siłą, ta gra bardzo szybko sprowadzi cię na ziemię. No dobra, to teraz coś, co wygląda jak prosty symulator budowania rakiet, dopóki nie odkryjesz, że fizyki nie da się oszukać. Kerbal Space Program. Na pierwszy rzut oka składasz rakiety i lecisz w kosmos. Brzmi jak jedna z prostszych gier na tej liście. Kierujesz rasą małych zielonych astronautów i próbujesz wysłać ich na orbitę, Księżyc i kolejne planety. Na początku dokładasz silnik, zbiornik paliwa i myślisz, no dobra, lecimy. No ale po 5 sekundach później rakieta zaczyna obracać się jak bączek i eksploduje. Szybko okazuje się, że gra liczy praktycznie wszystko. Masę rakiety, środek ciężkości, opór powietrza i ilość paliwa, siłę ciągu, no a później nawet orbitę i grawitację. I nagle budowanie rakiety zamienia się w lekcję fizyki. No a najlepsze jest to, że kiedy w końcu uda Ci się poprawnie wejść na orbitę albo bezpiecznie wylądować na innej planecie, satysfakcja jest ogromna, bo wiesz, że zrobiłeś to dzięki własnemu pomysłowi, a nie dlatego, że gra Ci pomogła. To trochę jak Lego, tylko z prawdziwą fizyką kosmiczną. Jedno podejście może trwać kilka minut, a zbudowanie naprawdę dobrego programu kosmicznego potrafi wciągnąć na dziesiątki godzin. Plusy: realistyczna fizyka lotu, ogromna swoboda budowania, niesamowita satysfakcja z sukcesów. Minusy: bardzo stromy próg wejścia, początki bywają frustrujące, no i wymaga ogrom cierpliwości i nauki. Więc jeśli lubisz eksperymentować i uczyć się na własnych błędach, Kerbal Space Program potrafi pochłonąć bez reszty. A jeśli myślisz, że zbudowanie rakiety to bułka z masłem, to gra bardzo szybko wyprowadzi cię z błędu. A teraz przenosimy się do miasta, gdzie największym zagrożeniem nie jest mróz, tylko decyzje, które sam podejmujesz. Frostpunk 2. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły city builder. Stawiasz budynki, zbierasz surowce i rozwijasz miasto. Tylko że bardzo szybko okazuje się, że tutaj problemem nie są budynki, tylko ludzie. Akcja rozgrywa się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z pierwszej części. Obejmujesz władzę nad ostatnim wielkim miastem i próbujesz je utrzymać przy życiu w świecie skutym lodem. Każda decyzja ma konsekwencje. Możesz zwiększyć wydobycie ropy i uratować gospodarkę, ale jednocześnie wkurzyć połowę mieszkańców. Możesz uchwalić nowe prawo, które rozwiąże jeden problem i stworzy 3 kolejne. Po kilku godzinach orientujesz się, że nie da się uszczęśliwić wszystkich i właśnie wtedy gra zaczyna wygrywać, bo przestajesz budować miasto, zaczynasz zarządzać kryzysami. To trochę jak City Skylines, tylko zamiast korków ulicznych gasisz polityczne pożary i walczysz o przetrwanie całego społeczeństwa. Jedna kampania potrafi zająć kilkanaście godzin, a praktycznie każda większa decyzja zostaje z tobą na długo. Plusy: świetny klimat przetrwania, trudne, naprawdę znaczące decyzje i rozbudowane zarządzanie miastem. Minusy: wysoki próg wejścia, dużo systemów do ogarnięcia, spokojniejsze tempo może nie każdemu przypaść do gustu.
Więc jeśli lubisz gry, które każą myśleć kilka kroków do przodu, Frostpunk 2 szybko pokaże Ci, że dobry plan i dobre decyzje to dwie zupełnie różne rzeczy. A teraz czas na grę, która nauczy Cię, że czasem największym przeciwnikiem jesteś Ty sam. Darkest Dungeon. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, Wysyłasz drużynę do lochu, pokonujesz potwory, zbierasz skarby, no brzmi jak klasyczny Dungeon Crawler. Tyle, że po pierwszej wyprawie okazuje się, że potwory to dopiero połowa problemu. Twoi bohaterowie mają własny poziom stresu. Widzą śmierć towarzyszy, wpadają w panikę, zaczynają się kłócić, odmawiają wykonywania rozkazów, a czasem sami sabotują całą drużynę. Jedna zła decyzja potrafi uruchomić lawinę. Kończy Ci się jedzenie, pochodnie gasną, stres rośnie, leczenie przestaje wystarczać i nagle misja, która miała potrwać kilka minut, zamienia się w desperacką walkę o powrót do wyjścia. Gra uczy, że czasami najlepszą decyzją jest odpuszczenie. Nie każdą walkę warto wygrać, nie każdy skarb jest warty ryzyka i właśnie wtedy zaczynasz grać zupełnie inaczej niż na początku. To nie jest gra o pokonywaniu potworów, to gra o zarządzaniu ryzykiem. Przypomina klasycznego RPG, ale z mechanikami, które bezlitośnie karzą za zbytnią pewność siebie. Jedno przejście może zająć kilkadziesiąt godzin, a każda porażka zostawia pod sobie trwałe konsekwencje. Co do plusów, świetny klimat i narracja, unikalny system stresu i każda decyzja naprawdę ma znaczenie. Minusy, wysoki poziom trudności, sporo losowości i porażki potrafią mocno sfrustrować. No więc to idealna gra dla osób, które lubią wyzwania i nie boją się przegrać. A za chwilę zobaczysz produkcję, która wygląda jak niewinna gra karciana, dopóki nie zorientujesz się, ile decyzji musisz podejmować w każdej turze. Slay the Spire. Kiedy pierwszy raz ją uruchamiasz, myślisz, to tylko karcianka. No i jak trudna może być? Wybierasz jedną z postaci, dostajesz podstawową talię i zaczynasz wspinać się na kolejne piętra tajemniczej wieży. Na początku wszystko wydaje się oczywiste. Zagrywasz karty, pokonujesz przeciwników i zbierasz nagrody. Ale po kilku walkach gra pokazuje, że nie wygrywa ten, kto ma najmocniejsze karty, wygrywa ten, kto zbudował najmądrzejszą talię. Każda nowa karta, relikt czy mikstura mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki grasz. Czasem bardziej opłaca się nie brać żadnej nagrody, niż zapychać talią czymś, co tylko będzie przeszkadzało, a jeden źle dobrany relikt potrafi zepsuć plan budowany przez ostatnią godzinę. I nagle zaczynasz analizować każdą decyzję, nie tylko podczas walki, ale również między nimi. To nie jest gra o szczęściu, to gra o przewidywaniu, planowaniu i budowaniu synergii. Trochę jak połączenie klasycznej karcianki z roguelike'iem, gdzie każda kolejna próba uczy cię czegoś nowego. Jedno podejście trwa około godziny, ale powiedzieć sobie jeszcze jedna próba jest tutaj wyjątkowo łatwo. Plusy, genialnie zaprojektowany system budowania talii, ogromna rywalność i każda rozgrywka wygląda inaczej. Minusy, wysoki próg wejścia dla nowych graczy, sporo zależy od znajomości kart i pojedynczy błąd potrafi przekreślić cały run. No więc jeśli lubisz gry, które wynagradzają dobre decyzje bardziej niż szczęście, ta gra potrafi wciągnąć na setki godzin, a teraz czas na grę, która wygląda jak zwykły shooter, dopóki nie zabierze ci całego ekwipunku po jednej źle rozegranej akcji. Escape from Tarkov. Pierwsze minuty wyglądają jak w każdym innym shooterze. Masz broń, mapę, kilku przeciwników, no wydaje się, że wystarczy dobrze strzelać, ale Tarkov bardzo szybko pokazuje, że cenne strzały to dopiero początek. Wchodzisz na mapę z całym swoim wyposażeniem i od tej chwili wszystko co masz przy sobie naprawdę możesz stracić. Więc jeśli zginiesz przed dotarciem do punktu ewakuacyjnego, cały ekwipunek zostaje na mapie. Dlatego po kilku meczach przestajesz biegać bez zastanowienia.
Zaczynasz nasłuchiwać każdego kroku, sprawdzać każde pomieszczenie i kalkulować, czy kolejna walka w ogóle się opłaca. Czasami plecak pełen cennego sprzętu jest ważniejszy niż kolejny frag. Gra zmienia twój sposób myślenia i nie grasz już po to, żeby zdobyć jak najwięcej zabójstw, grasz po to, żeby w ogóle przeżyć. To połączenie realistycznego shootera z survivalem, gdzie napięcie potrafi być większe niż w niejednym horrorze. Jedna udana wyprawa trwa kilkadziesiąt minut, ale emocji potrafi dostarczyć więcej niż kilka godzin w typowej strzelance. Plusy: ogromne napięcie podczas każdej wyprawy, realistyczne mechaniki i świetny klimat, satysfakcja z udanej ewakuacji. Minusy: bardzo wysoki próg wejścia, potrafi być bezlitosny dla nowych graczy, no i nauka mechaniki zajmuje sporo czasu. Jeżeli lubisz gry, które nagradzają cierpliwość i chłodną głowę, Tarkov potrafi uzależnić. A teraz coś, co wygląda jak spokojna gra o rysowaniu dróg, a po kilkunastu minutach zamienia się w prawdziwy koszmar zarządzania ruchem. Mini Motorways. Kolorowe samochodziki, kilka domów, parę dróg. Wygląda jak gra, przy której można się zrelaksować. Na początku dokładnie tak jest. Łączysz domy z budynkami w tym samym kolorze i obserwujesz, jak mieszkańcy spokojnie dojeżdżają do celu. Nie ma presji, nie ma pośpiechu, po prostu rysujesz kolejne ulice. A potem miasto zaczyna rosnąć, pojawiają się nowe dzielnice, skrzyżowania robią się coraz bardziej zakorkowane, a samochodów przybywa z każdą minutą. Nagle okazuje się, że jedna źle poprowadzona droga sprzed 10 minut blokuje ruch w połowie miasta. Zaczynasz przebudowywać całe skrzyżowania, przenosić ronda i kombinować, jak rozładować korki. I orientujesz się, że ta niepozorna gra zamieniła się w wymagającą łamigłówkę. Tutaj nie chodzi o szybkie reakcje, liczy się planowanie i przewidywanie, jak twoje decyzje wpłyną na miasto za kilka minut. Trochę jak minimalistyczna wersja City Skylines, tylko cała zabawa kręci się wokół płynnego ruchu ulicznego. Jedna rozgrywka trwa od kilkunastu minut do nawet godziny, a każda porażka sprawia, że od razu chcesz spróbować jeszcze raz. Plusy: proste zasady, ale świetna głębia, bardzo satysfakcjonująca rozgrywka i idealne na krótkie sesje. Minusy: później poziom trudności mocno rośnie i niewielka różnorodność mechanik. Więc jeśli lubisz gry, które z prostego pomysłu wyciągają maksimum możliwości, ta gra potrafi zaskoczyć bardziej niż się spodziewasz. A teraz czas na grę, która wygląda jak niewinna imprezówka i kończy się krzykami na własnych znajomych. Overcooked 2. Patrzysz na kolorowych kucharzy i myślisz, przecież to tylko gra o gotowaniu. Kilka zamówień, trochę krojenia i wrzucenie składników do garczka. Co może pójść nie tak? No, na początku naprawdę jest spokojnie. Jedna osoba sieka cebulkę, druga gotuje zupę, a trzecia podaje talerz. Potem kuchnia dosłownie zaczyna się rozpadać. Blaty przesuwają się w trakcie gotowania, podłoga znika pod nogami, pojawiają się taśmy transportowe, a część kuchni nagle odpływa na drugą stronę rzeki. Do tego zamówienia wpadają jedno za drugim, a każda pomyłka kosztuje cenne sekundy. Więc praktycznie wygląda to tak, że nagle wszyscy zaczynają wydawać sobie polecenia. Kroisz cebulkę, ryż się pali, podaj talerz. I po chwili zamiast spokojnej gry masz totalny chaos. A najlepsze jest to, że większość porażek nie wynika z trudnych mechanik, tylko z tego, że przestajesz się komunikować. To trochę jak imprezowa gra połączona z testem współpracy i cierpliwości. A przejście kampanii zajmuje około 8 do 10 godzin, ale największą frajdę daje granie ze znajomymi, na jednej kanapie lub online. Plusy: świetna zabawa w kooperacji, pomysłowe i ciągłe zmieniające się poziomy, mnóstwo śmiesznych sytuacji. Minusy: solo traci sporo uroku, późniejsze etapy bywają bardzo chaotyczne i łatwą frustrację podczas gry ze znajomych. Więc jeśli szukasz gry, która wystawi waszą współpracę na próbę, ta gra zrobi to lepiej niż większość wymagających produkcji. A teraz kompletne przeciwieństwo, gra, w której jedynym zadaniem jest rozpakowywanie kartonów. Tak, a mimo to potrafi zaskoczyć. Unpacking. Rozpakowywanie kartonów brzmi jak najmniej ekscytująca gra na świecie i właśnie dlatego tak łatwo dać się nabrać. Nie walczysz z potworami, nie rozwiązujesz zagadek, po prostu wyciągasz kolejne przedmioty z pudeł i układasz je w nowym mieszkaniu. Na początku wydaje się, że chodzi tylko o znalezienie odpowiedniego miejsca dla książek, ubrań czy naczyń.
Ale z każdą kolejną przeprowadzką zaczynasz zauważać coś więcej. Niektóre rzeczy znikają, pojawiają się nowe, stary pluszak wciąż podróżuje z bohaterką, zdjęcia na półkach się zmieniają, a czasem zwyczajnie brakuje miejsca na część przedmiotów. I bez jednego słowa dialogu zaczynasz układać sobie w głowie historię tej osoby. Gra niczego ci nie tłumaczy, to ty wyciągasz wnioski z rzeczy, które rozpakowujesz. Nagle okazuje się, że zwykłe układanie przedmiotów zamienia się w opowieść o dorastaniu, związkach i zmianach w życiu. To trochę jak puzzle połączone z interaktywną historią. Całość można ukończyć w około 5 godzin, ale zostawia to po sobie znacznie większe wrażenie, niż sugeruje sam pomysł. Plusy: świetne opowiadanie historii bez dialogu, bardzo relaksująca rozgrywka, oryginalny pomysł. Minusy: krótki czas gry, niewiele wyzwań dla części graczy i spokojne tempo nie każdemu przypadnie do gustu. Więc jeśli lubisz nietypowe gry, które potrafią opowiedzieć historię samym gameplayem, tą grę zdecydowanie warto sprawdzić. A na koniec zostawiłem grę, która wygląda absurdalnie prosto, ale doprowadziła tysiące graczy do białej gorączki. Getting Over It with Bennett Foddy. Masz młotek, siedzisz w wielkim kotle i twoim jedynym celem jest wejście na sam szczyt góry. Brzmi absurdalnie prosto, nie ma przeciwników, nie ma rozwijania postaci, nawet nie ma checkpointów. Cała rozgrywka opiera się na jednej mechanice, poruszasz młotkiem, odpychasz się od skał, drzew, platform, próbując wspinać się coraz wyżej. Problem w tym, że fizyka nie wybacza błędów. Jeden zbyt mocny ruch myszką i spadasz kilka minut wspinaczki w dół, a czasem nawet na sam początek. I właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa gra. Przestajesz walczyć z mapą, zaczynasz walczyć z własną cierpliwością. Każdy kolejny fragment uczysz się na pamięć, ruch po ruchu, aż w końcu przechodzisz miejsce, które wcześniej wydawało się niemożliwe. To nie gra sprawdza twój refleks, sprawdza jak długo potrafisz zachować spokój po kolejnej spektakularnej porażce. Trochę jak platformówka, tylko z fizyką, która wydaje się mieć własne poczucie humoru. Samo ukończenie zajmuje od 2 do 6 godzin, ale wielu graczy spędziło tutaj dziesiątki godzin, zanim zobaczyli napisy końcowe. Co do plusów, prosta, ale genialna mechanika, ogromna satysfakcja z postępów, jedna z najbardziej pamiętanych gier ostatnich lat. Minusy: potrafi być skrajnie frustrująca, brak checkpointów nie każdemu się spodoba i wymaga naprawdę dużo cierpliwości. Więc jeżeli lubisz wyzwania, które testują nie tylko umiejętności, ale i charakter, ta gra jest doświadczeniem, którego długo nie zapomnisz. Na początku każda z tych gier wygląda niegroźnie. Kilka prostych zasad, znajome mechaniki, nic czego wcześniej byś nie widział. Ale wystarczyło spędzić z nimi trochę więcej czasu i nagle okazywało się, że wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane niż się wydawało. To właśnie takie gry zostają w pamięci najdłużej, bo nie wygrywasz w nich dzięki refleksowi, wygrywasz wtedy, gdy zmieniasz sposób myślenia. I chyba dlatego pierwsze godziny bywają w nich najtrudniejsze. A teraz jestem ciekaw ciebie, przy której grze pomyślałeś kiedyś, to miało być łatwe, a czuję się jak totalny amator. Jeśli masz własny typ, którego zabrakło w tym zestawieniu, koniecznie napisz o nim komentarz. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw łapę, suba, arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.